Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu, w takiej zimowej odsłonie. Zima w tym roku nie odpuszcza, więc zróbmy sobie znowu coś ciepłego, coś przyjemnego, coś, co jednocześnie nie będzie nam psuło fryzury, tak jak czapka. Może nasze grzywki będą w trochę lepszym położeniu po zdjęciu takiego kaptura niż po zdjęciu czapki. Po raz kolejny wykorzystam w swoim projekcie włóczkę Polo Natura. Bardzo tę włóczkę lubię, ona się super sprawdza na takie ciepłe, właśnie zimowe dzierganie. 50% mamy wełny, 50% akrylu i możemy ją swobodnie, robótki z tej włóczki możemy swobodnie prać w 30 stopniach. Producent nam zaleca szydełko czy druty pomiędzy 4 a 6 mm i ja będę wykorzystywała szydełko w rozmiarze 6 mm. Tutaj mam akurat kolor rudy, ten kolor się nazywa rudy i włóczka Polo jest dostępna u mnie w moim sklepie internetowym. Więcej informacji na temat włóczki zostawiam Wam w opisie i zostawiam oczywiście również link do zakupu tej włóczki w moim sklepie. Co nam jest potrzebne poza szydełkiem? Poza szydełkiem jest nam potrzebna igła do włóczki, dzięki której zszyjemy sobie koniec. No i możemy również przygotować znaczniki, tym bardziej jeżeli jesteście na początku szydełkowej drogi, to tak jak wiecie, ja zawsze polecam, znaczniki się zdecydowanie przydają. Na taki kaptur, oczywiście wymiary tego kaptura również zostawiam Wam w opisie. Na ten kaptur, to jest taka mniejsza wersja, nie jakaś taka super szeroka, nie z super jakimś, bez wywinięcia tutaj przy buzi na przykład, jest to taka wersja podstawowa. Zużyłam dokładnie 2 motki, nawet troszeczkę mi jeszcze zostało, więc włóczka jest bardzo ekonomiczna. Oczywiście można również zrobić sobie ten kaptur większy i wtedy będzie potrzeba więcej włóczki. A teraz już zabieramy się do pracy. Żeby rozpocząć, wykonujemy króciutki łańcuszek. To będzie łańcuszek stworzony z 3 oczek. Zatem składamy sobie włóczkę na krzyż, tak żeby końcówka idąca do kłębka była na górze. Szydełko wkładamy do środka, pobieramy, przeciągamy i zaciągamy. To jest pętelka początkowa, jej jeszcze nie liczymy jako oczko. Wykonujemy teraz 3 oczka łańcuszka i to będzie baza naszego szalika. W pierwszych rzędach będą 3 półsłupki. Żeby przejść do następnego rzędu, za każdym razem będziemy wykonywać oczko łańcuszka na obrót. I to jest właśnie tak jak mówię, oczko łańcuszka stworzone tylko na obrót. Tego oczka nie wliczamy do całej liczby oczek czy półsłupków później. Zatem oczko łańcuszka na obrót i wracamy do tego oczka ostatniego z tych 3, czyli tutaj, i robimy półsłupek. Wbijamy się w to oczko i robimy pierwszy półsłupek. Następne oczko, 1 półsłupek. Następne oczko, 1 półsłupek. I mamy zrobiony pierwszy rządek półsłupków. Na początku tego wzoru będziemy wykonywać 3 rzędy na prosto, czyli bez żadnego dodawania dodatkowych półsłupków, bez rozszerzania szala. A w 4. rzędzie będziemy robić dodatkowe półsłupki. Zatem jeszcze 2 rzędy przed nami, bez żadnego poszerzania. Oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę i znowu nie interesuje nas oczko zrobione na obrót, interesują nas 3 oczka, które są tutaj i robimy w nich półsłupki. Pierwszy półsłupek, drugi półsłupek i 3. półsłupek. I jeszcze 1 rząd tak samo na prosto, oczko łańcuszka, obracamy robótkę i znowu 3 półsłupki. 1, 2 i 3. I co robimy teraz? Mamy zrobione 3 rzędy na prosto, więc teraz w 4. rzędzie, tak jak wspomniałam, będziemy dodawać. Dodajemy co 4. rząd 1 dodatkowy półsłupek i za każdym razem będziemy go dodawać w tym samym miejscu, w drugim oczku po obrocie. Czyli robimy oczko łańcuszka obrót, w pierwszym oczku robimy 1 półsłupek zawsze, bo chcemy, żeby brzeg naszego szalika był prościutki, więc w pierwszym oczku nie robimy dodawania, robimy zawsze w drugim oczku, licząc od początku rzędu. Czyli w tym pierwszy półsłupek, wracamy do tego samego oczka i drugi półsłupek w tym samym oczku. A następnie kończymy rząd w ostatnim, robiąc tutaj 1 półsłupek. I co mamy teraz?
Tu były rzędy, w których były 3 półsłupki, a tu już mamy pierwszy rząd, w którym są 1, 2, 3, 4 oczka, a nie 3. Zatem, tak jak wspomniałam, przed nami 3 rzędy na prosto. Co to znaczy? Oczko łańcuszka obrót i teraz w tych 4 powstałych tutaj oczkach po jednym półsłupku. 1, 2, 3 i 4. To jest pierwszy rządek na prosto. Oczko łańcuszka obrót, drugi rządek na prosto, czyli znowu nie interesuje nas, przypominam, oczko zrobione na obrót. Interesują nas prawidłowe oczka rzędu. 1, 2, 3 i 4. Dobra, mamy drugi rządek na prosto, oczko łańcuszka obrót, no i trzeci rządek na prosto, czyli znowu 4 półsłupki po kolei. 1, 2, 3 i 4. Po zrobieniu tych 3 rzędów na prosto znowu będziemy robić rządek z dodawaniem. Oczko łańcuszka obracamy robótkę. I tak jak wspomniałam, zawsze to dodawanie będzie dokładnie w tym samym miejscu, w drugim oczku, licząc od początku rzędu. Zatem w pierwszym oczku tego rzędu robimy 1 półsłupek, a w drugim robimy 2. 1, wracamy do tego samego oczka i 2. Następnie kończymy rząd, robiąc po jednym półsłupku w 2 oczkach, które nam jeszcze zostały. Oczko łańcuszka obracamy robótkę. I co teraz? 3 rzędy na prosto. Do dyspozycji teraz mamy aż 5 oczek, bo dodałyśmy 1 dodatkowy półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5. Pierwszy rząd na prosto, oczko łańcuszka obrót. 1, 2, 3, 4, 5. Drugi rządek na prosto, oczko łańcuszka obrót i trzeci rządek na prosto. No i co teraz? Oczko łańcuszka obrót i znowu będzie rządek z dodawaniem. Zauważcie, że to dodawanie za każdym razem będzie po tej stronie. Tutaj widać, że były 2 półsłupki i tutaj widać, że były 2 półsłupki. One wszystkie będą blisko tego brzegu. Zawsze w drugim oczku licząc od brzegu. Dzięki czemu ta część zawsze będzie prosta, będzie prościusieńko szła do góry, a ta część będzie nam się rozszerzała i osiągniemy właśnie ten kształt, jaki widziałyście na początkowych zdjęciach. Zatem, skoro mamy 3 rzędy na prosto zrobione, pora zrobić rząd z poszerzaniem, czyli w pierwszym oczku rzędu robimy 1 półsłupek, a w drugim oczku 2. I znowu mamy dodane jedno oczko. Kończymy rządek, robiąc do końca półsłupki. No i co robimy dalej? Mamy ten rządek z dodawaniem zrobiony. Zatem za nim będą 3 rzędy na prosto. Później znowu oczko łańcuszka obrót i znowu w drugim oczku, licząc od tego brzegu, zrobimy 2. Później znowu 3 rzędy na prosto. I znowu rządek z poszerzaniem, znowu zrobimy 2 półsłupki. Czyli tak naprawdę w co 4. rzędzie będziemy dodawać 1 półsłupek, aż osiągniemy wymaganą szerokość szala, którą za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda i ile powinno mieć tutaj to nasze wykończenie, ile tutaj ma być centymetrów, żeby powstał z tego piękny kaptur. I tak jak wspomniałam, robimy do tego momentu, jak u góry będzie 20 cm, u mnie w tej chwili jest 20 cm. Mam 25 oczek dokładnie u góry i one mi dają 20 cm robótki. Teraz możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Rzeczywiście ten jeden bok się tylko rozszerza. I teraz przez kolejne 5 cm, to znaczy inaczej, zwiększamy troszeczkę w inny sposób, gęściej stosując te rozszerzenia, tak żeby z tych 20 cm tutaj zrobiło nam się 25. Czyli tutaj mamy prostą drogę, a teraz chcemy, żeby ona delikatnie zakręciła, żeby było więcej poszerzeń. To się wydarzy szybciej, że tak powiem. I w jaki sposób to robimy? Oczko łańcuszka obrót
i robimy dokładnie to samo co teraz, tylko że do tego miejsca pomiędzy tymi rzędami, gdzie było rozszerzanie, u mnie teraz jest rozszerzanie, czyli raz, dwa w jednym oczku, robiliśmy 3 rzędy na prosto, a w tej chwili robimy tylko jeden rząd na prosto. Co to znaczy? Dojdę do końca, oczko łańcuszka obrót, zrobię nawrót bez dodawania i jak zrobię oczko łańcuszka obrót, to w kolejnym rzędzie znowu w drugim oczku będą 2 półsłupki, czyli gęściej dodajemy. Jeden rząd nawrót robimy bez dodawania, a w tę stronę już tutaj z dodawaniem. Znowu cały czas pilnujemy, żeby dodawanie było tylko i wyłącznie po tej stronie. Zmniejsza się po prostu liczba rzędów tych na prosto i to jest wszystko. I robimy dalej, spotkamy się za chwilkę, kiedy ja te 5 cm dostanę dodatkowe, czyli znowu sobie zmierzę tutaj. Teraz mam 20 cm, jak góra osiągnie 25 cm, to wtedy już zaczniemy robić kaptur. Dobra, zrobiłam już tę część, żeby tutaj na długości mieć 25 cm. Widać, że to szło tutaj, bok szedł w jakimś tam symetryczną linią, a tutaj się jeszcze bardziej poszerzyło i właśnie tak miało być. I co robimy teraz? Teraz doszliśmy do końca części szalika. Zaczynamy już robić kaptur. Kaptur będzie się składał można powiedzieć, z kilku części. Na początek przy boku buzi będzie prostokąt. Na górze będziemy robić rzędy skrócone, żeby nam się pięknie to zaokrągliło na czubku głowy, żeby nie było takiego kantu, bo to no nie jest taki wzór, to nie to, że to jest brzydko. Można zrobić tak naprawdę prostokątny, tutaj zszyć u góry i wtedy będzie taki wystający ten kaptur z tyłu. Natomiast ja chcę zrobić taką wersję zaokrągloną, więc będziemy robić rzędy skrócone. Ale najpierw musimy zrobić część na buzie, zanim zaczniemy robić te zaokrąglenia, więc robimy do góry rzędy bez żadnego zwiększania. Tego już nie będę nagrywała, bo tutaj nic trudnego się nie będzie działo. Po prostu nie robimy zwężania, tylko i wyłącznie robimy zwykłe rzędy półsłupków. W każdym kolejnym rzędzie tyle samo półsłupków i jak zaczniemy robić pierwszy rząd, czyli na przykład, jak ja teraz już postanawiam, że zaczynam robić pierwszy rząd i robię oczko łańcuszka, obracam robótkę i zaczynam robić półsłupki, to ja sobie tutaj w tym miejscu, gdzieś z boku, na ten pierwszy półsłupek założę znacznik po to, żeby móc policzyć, ile rzędów prosto zrobiłam. Będzie mi łatwiej ze znacznikiem. Robimy prostokątne te rzędy, mniej więcej na wysokość 20 cm. 18-20 cm góra. Więcej niż 20 już nie. Ja myślę, że zrobię około 18 cm i to już będzie w porządku. Następnie się spotkamy, pokażę Wam, w jaki sposób robimy rzędy skrócone, żeby zrobić górną, tą zaokrągloną część kaptura. No a później będziemy robić drugą stronę, w której również będą takie proste rzędy. Także spotykamy się za jakiś czas, kiedy tych rzędów prostych będzie troszkę więcej. Mam dokładnie 20 cm. Zostawiłam sobie tutaj znacznik, od znacznika mierzyłam i stanęłam teraz, zobaczcie, w którym miejscu. Tutaj mam pętelkę, tutaj mam włóczkę. Stajemy w tym miejscu, po tej stronie, gdzie z tej strony mamy zwężanie. I teraz co będziemy robić? Będziemy robić zwężanie, będziemy łączyć po tej stronie, po tej samej stronie, co jest ten brzeg. Ten prosty cały czas zostaje prosty. Będziemy tutaj łączyć oczka razem po to, żeby zrobić takie właśnie wgłębienie, które będzie można zszyć i które nam da ładne zaokrąglenie kaptura. I jak to robimy? Będziemy to robić przez około 7 cm. Rozpoczynamy klasycznie oczko łańcuszka obrót i znowu, żeby zachować jak najwięcej symetrii tego brzegu, pierwsze oczko przerabiamy normalnie półsłupkiem i teraz, kiedy jesteśmy po tej stronie, to wykonujemy 2 razy łączenie 2 oczek razem. Czyli wbijamy się w kolejne oczka, pobieramy włóczkę, przeciągamy. Wbijamy się w następne oczko, pobieramy włóczkę, przeciągamy. I teraz pobieramy i przerabiamy przez 3. Połączyliśmy teraz 2 oczka w jedno. I znowu to samo. 2 oczka razem. Wbijamy się w kolejne oczko, pobieramy, przeciągamy.
w następne oczko pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez 3. I teraz do końca rzędu pracujemy tak samo. Przełożę sobie znacznik, bo znowu chcę mniej więcej widzieć, ile centymetrów tego zwężania mam. I teraz tak, robimy do końca rzędu oczko łańcuszka obrót i nawracamy i zatrzymujemy się, kiedy będą 3 oczka do końca. Czyli patrzymy na górę. 1, 2, 3. Kiedy 3 oczka będą do końca, to się zatrzymujemy. Mam końcówkę rzędu, 3 oczka do końca. I teraz przy nawrocie, to jest nawrót, 2 oczka przed zamknięciem, przed ostatnim oczkiem tego rzędu, 2 oczka łączę w jedno. Czyli w poprzednim rzędzie w 2 miejscach było łączenie, a po tej stronie tylko w jednym miejscu, tuż przed końcem rzędu. 2 oczka połączone w jedno, ostatnie oczko przerobione tak samo. Oczko łańcuszka obracamy i zobaczcie, już się tutaj zaokrągla pięknie. Robimy dalej. Znowu dokładnie to samo. Pierwsze oczko przerabiamy zwykłym półsłupkiem. Następne 2 oczka łączymy razem. Następne 2 oczka łączymy razem. A następnie półsłupki do końca rzędu. Oczko łańcuszka obrót wracamy. Zatrzymujemy się dokładnie w tym miejscu, żeby mieć 3 oczka do końca. I te 2 oczka połączymy w jedno, a ostatni półsłupek normalnie przerobimy. I ja myślę, że takie sekwencje łączne z redukcją w tę stronę nawrotem, że takie sekwencje zrobię pełne 3 i to powinno w zupełności wystarczyć. Za chwilę zresztą się upewnię, albo 3, albo 4 takie sekwencje będą. Zmierzymy sobie centymetrem, ile to wyjdzie i pokażę, co robimy dalej. Dobrze, mamy teraz zaokrągloną tutaj część. Już to widać, jak to będzie pięknie wyglądało. Tak naprawdę w tym momencie jesteśmy w połowie robienia kaptura. Będziemy teraz robić drugą część po drugiej stronie po prostu. Została mi, mam taki kłębuszek jeszcze i to jest nadal pierwszy motek, czyli w zupełności 2 motki tej włóczki wystarczą na zrobienie kaptura dla osoby dorosłej. No i co musimy zrobić teraz? Teraz musimy zrobić lustrzane odbicie wszystkich elementów po kolei. Czyli najpierw będziemy robić lustrzane odbicie tego fragmentu, zamiast zwężania będziemy robić rozszerzenia. I zaczynamy to robić już od tego rzędu najbliższego. Skoro robiliśmy po tej stronie, tu gdzie jest to zwężanie, to jest ta sama strona, w której tutaj było zwężanie, tak? Więc po nawrocie, jak będziemy, oczko łańcuszka obrót oczywiście, jak będziemy po tej stronie, to robimy, skoro tutaj było w 2 miejscach redukcja, to będziemy w 2 miejscach dodawać oczka, żeby wrócić do tej liczby oczek, która jest tutaj. A zatem w pierwszym oczku robimy 1 półsłupek, a teraz musimy w 2 miejscach dodać oczka. Czyli w 2 następnych oczkach robimy zamiast 1 półsłupka 2. Pierwszy, wracamy do tego samego oczka i drugi. Następne oczko, pierwszy, wracamy i drugi. No i teraz klasycznymi, zwykłymi, pojedynczymi półsłupkami podążamy do końca rzędu. Na końcu rzędu oczko łańcuszka obrót. Półsłupkami wracamy, spotkamy się blisko tego zaokrąglenia. Pokażę, jak pracujemy przy nawrocie. Zbliżam się już do tego nawrotu. I co tutaj? Przy nawrocie, w tej części, o której mówiłam, że zaokrąglamy tutaj kaptur, przy nawrocie 2 oczka łączyliśmy w jedno. Więc tutaj znowu ostatnie oczko to zawsze ma być oczywiście półsłupek, bo chcemy, żeby brzeg był równiutki, więc w przedostatnim oczku robimy 2 półsłupki. Czyli to będzie właśnie, tak jak wspomniałam, lustrzane odbicie tej poprzedniej sekwencji, czyli w jednym rzędzie będziemy dodawać w 2 miejscach półsłupki, a po nawrocie w jednym miejscu będziemy dodawać półsłupek dodatkowy 1 w tym miejscu. 2 półsłupki zrobione w jednym oczku, a w ostatnim oczku 1 zwykły półsłupek. I ponieważ takich sekwencji w tę i w tamtą były 3,
czyli dokładnie 6 rzędów zrobiliśmy tutaj, to tutaj z tym dodawaniem również zrobimy 6 rzędów. I teraz tu nam się zwężyło, a tu nam się pięknie rozszerzy. Zatem oczko łańcuszka obrót, zaczynamy drugą parę tych rzędów z dodawaniem w następujący sposób. W pierwszym oczku po nawrocie 1 półsłupek, a w dwóch kolejnych po 2 półsłupki. Pierwsza para i druga para. No i teraz znowu już widać pięknie, o, że się pięknie tutaj rozszerza. W tę stronę oczko łańcuszka obrót, nawrót i w przedostatnim oczku 2 półsłupki. Oczko łańcuszka obrót, półsłupek, 2, 2, półsłupki w tą stronę oczko łańcuszka obrót, półsłupki, półsłupki, w przedostatnim 2. Myślę, że to jest logiczne. Robimy taką właśnie lustrzane odbicie tej strony. Wylądujemy dokładnie w tym samym miejscu i tam się właśnie spotkamy. I zobaczmy, na jakim jesteśmy teraz etapie. Mamy rozszerzenie dokładnie do liczby oczek, jaka była tutaj na początku. Jak sobie będziemy składać później i zszywać ten kaptur, to ta część będzie taka ładnie zaokrąglona, nie będzie takiego sztywnego rantu, będzie to ładnie wyglądało. Więc teraz robimy co? Robimy znowu lustrzane odbicie, czyli teraz przed nami ta część. Policzyłam i ja tutaj mam dokładnie 28 rzędów, prościutkich tylko i wyłącznie półsłupków, rzędów półsłupków, bez żadnego dodawania. I proponuję, żebyśmy zrobili teraz te rzędy, ponieważ tutaj już nic trudnego się nie dzieje. Mamy tylko i wyłącznie oczko łańcuszka, nawrót i kolejne rzędy, więc to sobie damy radę zrobić samodzielnie i spotkamy się w tym miejscu, kiedy będzie trzeba robić zaokrąglenie, kiedy będzie trzeba zacząć robić zwężanie. I tak jak tutaj, najpierw musimy zacząć od tego mocniejszego zwężania, które tutaj wprowadziliśmy, a potem będzie ta część z naszym łagodnym zwężaniem, aż do takiej redukcji oczek, jaka jest tutaj na samym początku i wtedy tylko zszyjemy część kaptura, no i nasz kaptur z szalem będzie gotowy. Zatem robimy kolejne teraz proste rzędy. Tak jak wspomniałam, u mnie to jest dokładnie 28 rzędów i 20 cm robótki. I wtedy się spotkamy. Jeszcze mogą się pojawić pytania, bo ja za chwilę będę musiała wprowadzić sobie nowy kłębuszek, w jaki sposób ja zaczynam nowy kłębek, nową włóczkę i się przyznaję, że bardzo często po prostu robię supełek albo taki supeł niewidoczny z tym Fisherman's Knot to się nazywa. Mam chyba nawet filmik short, jak połączyć w ten sposób włóczkę, ale bardzo często robię zwykły, płaski supełek i po prostu robiąc kolejne półsłupki, te dwie końcóweczki, które mam, chowam pod oczkami, bo przy użytkowaniu, kiedy to się wszystko, ta włóczka się uklepie, że tak powiem, oczka wszystkie się utrwalą w swoje miejsce, włóczka wskoczy, to naprawdę wierzcie mi, że nic nie widać, więc myślę, że tym razem zrobię to również tak samo. Oczywiście nie trzeba robić supełka. Można zrobić w ten sposób, że po prostu w pewnym momencie, jak Wam się kończy włóczka, to łapiecie włóczkę z drugiego kłębka. Na przykład ja mam tutaj, gdzie mam tu włóczkę? O, tu mam na przykład włóczkę z nowego kłębka i po prostu układamy sobie już na lewej dłoni, tej, która podaje włóczkę w ten sposób i wkuwając się w następne oczko, pobieramy już nowy kolor włóczki. A te dwie końcówki, czyli końcówka pierwotnej włóczki i końcówka tej włóczki, którą tu wplatamy, też przytrzymujemy ją sobie tutaj blisko kolejnych oczek i po prostu ją wrabiamy. Tego supełka nie musi być, ale może być. Pozostawiam to już Wam. Dobra, spotykamy się za kilkadziesiąt rzędów. I co mamy teraz? Mamy zrobioną tę część. Już możemy sobie ładnie złożyć i widzimy, jak kaptur będzie wyglądał. Tu będzie po zszyciu piękne zaokrąglenie. No a teraz potrzebujemy zrobić tę część zwężaną. I jak to robimy? Dokładne przeciwieństwo tego, co było na tym etapie, czyli co drugi rząd z tej strony robimy łączenie. Ja sobie tu zrobię oczko łańcuszka i obrót.
było dodawanie oczek. Było tutaj w tych miejscach po 2 półsłupki w jednym oczku. No a teraz musimy robić zwężanie. Zwężanie już znamy z tej części, czyli pierwsze oczko tego rzędu, jak zawsze, będzie to zwykły półsłupek, a następne 2 oczka łączymy w jedno, czyli pobieramy, przeciągamy, wbijamy się w następne oczko, pobieramy, przeciągamy. Mamy 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przerabiamy przez wszystkie. I teraz tak będziemy robić przez cały czas, aż do dołu naszego szala, naszej części szala. Z tym, że pamiętamy, że przez pewien fragment ja mam dokładnie w 7 miejscach zrobione 2 półsłupki na zmianę z pojedynczymi rzędami prostymi, a później były dodawane półsłupki i były 3 rzędy, czyli 3 w tę, w tamtą i w tamtą, 3 rzędy proste, bez żadnego dodawania. I to samo musimy zrobić dokładnie tutaj, czyli tyle samo razy musimy robić w co drugim rzędzie łączenie, co robiliśmy tutaj. Jeżeli coś modyfikowaliście, bo tak można zrobić, jeżeli chce się na przykład ten kaptur głębszy niż te 25 cm, no to można tutaj więcej rzędów dodać i to pójdzie bardziej w tę stronę, będzie głębszy kaptur. Więc jeżeli coś modyfikowaliście, no to oczywiście teraz pilnujemy, żeby to było też dokładne odbicie lustrzane. Wtedy mówiłam, że ta część szala była robiona do momentu, kiedy było 20 cm, a tutaj rozszerzałam bardziej do momentu, kiedy miałam 25 cm. Natomiast teraz już mówię konkretnie, zresztą to widać, nie wiem, czy tutaj nie powinno być przybliżenie, ale może widać, że mamy podwójny 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 co drugi rząd, czyli w nawrocie były pojedyncze, a tu były podwójne. I pod tym już mam 1, 2, 3 rzędy proste i podwójny. 1, 2, 3 rzędy proste i dopiero następny podwójny. Czyli ja wiem, że mam zrobić w tej chwili 7 razy łączenie tutaj, a po nawrocie prosta droga. Potem rząd z łączeniem, prosta droga nawrót, czyli pojedyncze półsłupki. I tak dokładnie będę robić i wtedy się spotkamy. Pokażę jeszcze raz, jak z tego fragmentu przejść na ten ostatni już. Oto etap, w którym jestem i ostatni etap już przede mną. Zrobiłam 7 tych połączeń i teraz mam tutaj 24 oczka, 24 półsłupki dokładnie. Co się zgadza, bo tutaj w tej najszerszej części, nie wiem, czy to było mówione, czy nie, u mnie akurat te 25 cm to są 31 półsłupków. Więc teraz zabrałam 7, mam 24 i ostatnia część przede mną, czyli lustrzane odbicie tego całego długiego fragmentu. W jaki sposób to robię? Tak samo jak do tej pory. Teraz tutaj już zrobiłam ostatnie połączenie 2 półsłupków w jedno, w tą stronę i zrobiłam nawrót. I robię jeszcze jeden prosty rząd bez zwężania i jeszcze jeden nawrót. I wtedy dopiero po nawrocie będę znowu robiła łączenie. Czyli robię jeden rządek po tej stronie. Tak, po tej stronie. Wszystko się dzieje po jednej stronie. Po tej stronie robimy łączenie 2 półsłupków w jedno. Oczywiście zostawiając w pierwszym oczku jeden półsłupek, a dopiero 2 kolejne łączymy, a następnie 3 rzędy na prosto. Znowu będzie jeden rząd, w którym drugie i trzecie oczko, też po tej stronie drugie i trzecie oczko łączymy w jedno, a następnie 3 rzędy na prosto. Dzięki czemu cały czas ta część będzie nam się zbiegała, trochę mniej niż tutaj.
Tu jest taki bardziej ostry ten zakręt, a teraz to się troszeczkę wyrówna z racji, że będą pomiędzy 3 rzędy robione na prosto. I robimy to tak daleko, jak był tutaj początek. Czyli zatrzymujemy się w momencie, kiedy zostaną nam 3 półsłupki w rzędzie. I robimy dokładnie 3 rzędy. Wtedy, kiedy będziemy miały 3 półsłupki w rzędzie, to robimy 3 rzędy takich trójek i wtedy właśnie się spotkamy i zakończymy. Myślę, że po zrobieniu już takiego długiego fragmentu z tą ostatnią częścią nie będziecie mieć najmniejszych problemów, więc spotykamy się już na końcu. Przede mną ostatnie rządki, ponieważ mam tutaj 4 oczka. Raz, 2, 3, 4, a pamiętam, że rozpoczynałam od 3. Zatem jedno oczko łańcuszka. Ja sobie zawsze tutaj patrzę, czy na pewno mam 3 rzędy na prosto zrobione. I to widać, bo oczko, które, nie wiem czy teraz to widzicie dobrze, oczko, które łączy 2 półsłupki w jedno, ono tak leci tutaj na ukos. I ja to tutaj widzę, że tutaj było oczko, które połączyło 2 półsłupki w jeden. Więc mogę sobie łatwo policzyć, czy mam ponad nim 3 na prosto. Raz, 2, 3, czyli wszystko się zgadza. Zatem teraz zrobiłam 1 półsłupek na brzegu, łączę 2 kolejne półsłupki w jeden i mam teraz 2 oczka w rzędzie, no i już zostaje tylko ostatni. Zatem teraz 3 rzędy na prosto i kończymy. Raz, 2, 3, obrót, raz, 2, 3, obrót i ostatni rządek, raz, 2 i 3. Chcemy, żeby to wszystko było pięknie i symetrycznie zrobione. Zatem w tym miejscu możemy już włóczkę obciąć. Przeciągamy ją pod oczkiem. Wyciągamy, zaciągamy. Założymy sobie tę włóczkę na igłę do włóczki właśnie. I wzdłuż tu gdzieś pod pętelkami pięknie wmanewrujemy końcówkę. To samo zrobimy po tej stronie, gdzie był ten nasz łańcuszek początkowy. Też igiełka i wrabiamy, żeby nie zostawić tego w taki nieładny sposób. I co robimy teraz? Teraz sobie możemy już to wszystko pięknie przymierzyć nawet na siebie, bo zobaczcie, to już jest pełnoprawny szal. Pełnoprawny szal. Natomiast żeby to nam lepiej na głowie leżało, żeby było typowo kapturem, a nie szalem, no to teraz zabieramy się za zszywanie tej części. Odtąd dotąd. I teraz tak, obie strony, i ta wyglądają identycznie, więc po prostu sobie planujemy dowolnie, która strona ma być prawą, która ma być lewą. I ja zszywanie zaczynam od tego miejsca i podążam tutaj mniej więcej do momentu, kiedy ta prosta droga się kończy. Czyli jak tutaj zaczyna już być ten uskok, no to tutaj to zszywanie zakończę. I jak to robimy? Można zszywać oczkami ścisłymi i szydełkiem. Ja zszywanie zawsze lubię najbardziej robić igłą do wełny. Mam taką igłę z taką zupełnie tępą końcówką. Jest to dla mnie bardzo wygodne. Zaczynam tutaj. Dosyć głęboko wkładam igłę, ponieważ chcę zniwelować po tej stronie. Zobaczcie, jak tak patrzymy, to tutaj jest taki uskok. Jakby to była prawa strona, to by było trochę bardziej widoczne. A że wywinę sobie to na tą drugą stronę, to dzięki temu, że włożę to pierwsze przeszycie dosyć głęboko, to będzie jeszcze bardziej zaokrąglona ta część. Jeszcze jedno przeszycie, potem oczywiście tę końcówkę będziemy chować. No i teraz oczko do oczka, precyzyjnie staramy się po jednej i po drugiej stronie przeszywać dokładnie pod tymi samymi pętelkami, czyli jeżeli łapiemy pętelkę najbardziej zewnętrzną, to po drugiej stronie dokładnie też łapiemy pętelkę najbardziej zewnętrzną i robimy dosyć gęsto ten szef, żeby po prostu z tyłu głowy też nam to jak najładniej wyglądało. Dobra, robię przeszycie do końca. Na końcu kilka przeszyć takich na okrągło. Obcinamy włóczkę,
chowamy wszystkie końcówki, czyli i tutaj chowamy, tu chowamy i na tych dwóch końcach szalika, to co pokazałam przed chwilą. No i już wtedy zapraszam Was na prezentację ostateczną, bo nasz kaptur będzie. Mój kaptur jest już gotowy, tutaj go trudno pokazać na wizji. Pokażę, jak wygląda po przewinięciu na prawą stronę, to piękne tutaj zaokrąglenie. Za chwilę zobaczycie oczywiście więcej zdjęć, gdzie ja ten kaptur sobie przymierzę i pokażę Wam, jak to leży. I teraz tak, jeszcze kilka informacji, bo może Wam się wydawać, że może on jest za płytki na przykład dla Was. Chcielibyście, żeby on był głębszy. Najlepiej sobie porównać właśnie ze zdjęciami, które Wam pokażę. Ten kaptur, tak jak wiecie, tutaj ma, w tej chwili mam tutaj 24 cm po zszyciu. Jeżeli to wydaje Wam się za płytko, albo chciałybyście taki kaptur, który tutaj przy buzi ma wywinięcie dodatkowo, bo to też na pewno będzie bardzo fajnie wyglądało, to musimy co zrobić? Musimy doprowadzić do tego, żeby tutaj on był szerszy. I jeżeli chodzi o modyfikację, żeby zrobić sobie właśnie ten kaptur w ten sposób, to ja proponuję robić wszystko dokładnie tak, jak robimy, tylko zrobić po prostu więcej rzędów tych tutaj. Zachować sobie ostatni ten fragment, gdzie robimy gęściej dodawanie oczek, zostawić w tyle samo, ile ja tutaj miałam. Zdaje się było 6 albo 7 takich podwójnych półsłupków robionych co drugi rząd. Natomiast wydłużcie sobie tę część. Ta część nam daje dodatkowe 5 cm na szerokości. Jeżeli chcecie, żeby ten kaptur tutaj miał 30 cm, to zróbcie dotąd, aż będzie szerokość szala 25 cm. Później zrobicie ten fragment i później robicie resztę kaptura. Lepiej nie modyfikować w tym miejscu, bo Wam rozjedzie się kształt. Najlepiej wydłużać sobie po prostu tutaj tą częścią i wtedy możecie sobie naprawdę zrobić bardzo głęboki, albo odwrotnie, można zrobić kaptur płytszy, będzie miał też krótszy szalik. Jeżeli tu szybciej zakończycie, to będzie krótszy szalik, no i wtedy co powstanie? Powstanie kaptur dla dziecka. Więc w ten sposób można sobie modyfikować rozmiar na własną rękę. A teraz już ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to wspólne zimowe dzierganie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że takie robótki jeszcze u Was powstaną albo w tym roku, albo na kolejne sezony. Dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Jak zawsze czekam na komentarze, czekam na subskrypcje, na łapeczki w górę, bo pamiętajcie, że każda z takich Waszych aktywności pomaga mi działać dalej. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Zapraszam do zobaczenia zdjęć końcowych i widzimy się w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia!